Let's go! Ja. Cześć wszystkim z tej strony Erdancing i dzisiaj, moi kochani, jak zawsze jestem szczęśliwy, ponieważ ze mną jest ona, ta polska diwa i to jest Alicja Szemplińska. Dzień dobry, bardzo mi miło widzieć się znów. Ponownie, exactly. Alicja, jak się czujesz? Czy już jesteś zmęczona? Czy bardziej podekscytowana? Czy bardziej happy? Czy coś, mix jakiś emotion? Myślę, że to jest taki miks, bo jestem oczywiście podekscytowana, szczęśliwa, zmotywowana, ale też trochę zmęczona. To jest normalne, ale bardzo wdzięczna za to, że tu jestem. No dobra, to mamy tylko 15 minut, a więc kochani, zaczynamy od szybkich strzałów z Alicją Szemplińską. Okej, nie ma czasu do zmarnowania. Exactly, okej. Gdybyś mogła podejrzeć jedną próbę, to kogo byś podejrzała? Co? Tylko jedno. Podejrzałabym próbę Alisa, bo jestem ciekawa, jaki będzie miał staging. Okej, interesting. Czy jest coś, czego tobie brakuje na Eurowizji? Jak już wszystko teraz obejrzałaś, czegoś tobie brakuje, czy nie? No fajnie byłoby usłyszeć więcej piosenek soulowo-gospelowych. Oprócz mojej. Może lepiej, że nie ma, ponieważ jesteś wyjątkowa. Tak, ale chciałabym, żeby na Eurowizji było więcej takich numerów. No to czekamy w sumie po tobie, może będą. Next one. Najbardziej eurowizyjna rzecz, jaka teraz spotkała cię tutaj? Ale najbardziej eurowizyjna rzecz, czyli co to może być? Ty mnie pytasz. No to na pewno wywiady, spotkania z fanami, wczorajsze karaoke party. To było bardzo eurowizyjne. I też takie lekko podchwytliwe, ponieważ wiem, że twój chłopak niestety ma alergię na kotów, a więc kochana, wygrana Eurowizja czy wymarzony kot? Jak możesz mi zadawać takie pytanie? Może jak wygram Eurowizję, to się odczuli na kotę i będę mieć kota. Okej. A więc dobra, kochana, powiedz mi tak. Jesteś już po 2 próbach, tak naprawdę nawet chyba więcej. Powiedz mi, jak już miałaś tą ostatnią swoją. Czy wychodziłaś i mówisz, Jezu, dzięki Bogu, że to już wszystko się udało, czy jednak, kurde, jeszcze jakieś są poprawki? Zawsze może być lepiej. Ja wychodzę z takiego założenia, ale byłam bardzo zadowolona po ostatniej próbie. To najważniejsze. To najważniejsze, że ty się cieszysz i twój team też się cieszy. No to ekstra. Ekspan. I teraz tak, już widzieliśmy 30 sekund. Powiedz mi, który fragment według ciebie, jeżeli oczywiście możesz powiedzieć, a możesz powiedzieć z tych może 30 sekund, jest bardziej dla jury, a jaki fragment jest bardziej dla televotingu według ciebie? Myślę, że ten cały fragment jest zarówno dla jury i dla televotingu, bo myślę, że każdy z nich może dostrzec i docenić coś innego. A powiedzmy tak, z czego, nawet nie z czego, powiedzmy tak, nie wiedzieliśmy, sporo nie wiedzieliśmy. I czy będzie coś jeszcze bardziej zaskakującego, na przykład dla jury, wybieramy na przykład jury. Myślę, że tak. Ale bardziej pod koniec, na początku? Zobaczycie. Zobaczycie. Alicja, okej, zagadka. Next one. Alicja, powiedz mi tak, już zobaczyłaś w sumie Eurowizję od środka, od zewnątrz, wewnątrz i teraz tak, jeżeli w tym roku na przykład się nie uda, czy byś wróciła jeszcze raz? Nie wiem. Chyba nie. Okej. Ale w sensie, że jeżeli mi się nie uda wejść do finału, na ten moment powiedziałabym, że nie zajmowałabym komuś innemu miejsca, żeby przeżyć tę przygodę. A ja tak wiem, że będziesz w finale. A więc tak. O, dziękuję bardzo. Kochana, powiedz mi tak, co byś jeszcze dołożyłabyś do swojego występu, ale na przykład twój team tobie zabronił? Albo na przykład powiedział, nie Alicja, wiesz co, no trochę za dużo już. Miałaś też taki jakiś pomysł, albo dawajcie, dodamy to. Miałam. Skok w publiczności mi zabronili. A to pamiętam. Cały czas proszę ich codziennie i mówią, nie Alicja, wyrzucą cię z konkursu. Ja mówię, kurde, może być warty tego. To rzeczywiście prawda. A więc tak, wielu artystów, i to w sumie nie w tym roku, a nawet ostatnich kilkudziesięciu lat, mówią tak, że sobie wyobrażam, że Eurowizja to jest takie, wiesz, miłe spotkanie, taka fajna przygoda, ale niestety przychodzą próby i mówią, wow, jednak no trochę ciężko jest. Też odczułaś to, że jednak na przykład siedząc na kanapie mówisz, kurde, no co tam konkurs jak konkurs, ty już brałaś udział w konkursach mnóstwo, ale jednak weszłaś i powiedziałaś, kurde, jednak nie spodziewałam się tego. Było takie coś? Jest intensywnie, jest ciężko. Wiadomo, próby też są trudne, bo trzeba przejść przez wszystkie poprawki albo jakąś taką wizję, którą mieliśmy na to, kontra te poprawki, więc nie jest łatwo, ale myślę, że ta droga jest tego warta, żeby się nauczyć czegoś nowego. Pewnie, ale szczerze, no muszę to powiedzieć, powiem ci, że widziałem ten 30-sekundowy filmik i ja mówię, no
jestem w szoku w ogóle. Naprawdę jestem w szoku, jestem dumny z polskiego teamu i zwłaszcza z ciebie, ponieważ tak, wiem, że raczej nie oglądasz Odsy, nie? Sawki bukmacherskie? No teraz zaczęłam oglądać. No i powiem ci szczerze tak, byłaś, no powiedzmy tam na 13 miejscu, a teraz kochana wskoczyłaś w top 10, teraz chyba na 9, jeżeli dobrze pamiętam. I to gratuluję ci, naprawdę ekstra praca. Mówiłeś, że nie zawiedziesz, no i tak zrobiłeś. Naprawdę bardzo. ekstra, więc ten skok jest no, fenomenalny, fenomenalny. Naprawdę ta praca twojego teamu super. I mówię to od fanów po pierwsze swojego kanału, czyli też od wszystkich Ukraińców, ponieważ tak, wszyscy mówili, no, że jest fajna piosenka, ale no, czasami znamy polskie występy, bądźmy szczerzy. I te nakładki, bo baliśmy się o te nakładki. Ale u was po prostu wszystko fenomenalnie, więc naprawdę ci gratuluję. Bardzo dziękuję. A więc tak, Alicja, chcę zapytać o gospel horror, ten Mhm. twoją version. Ona jest Mhm. naprawdę taka do rany przyłóż. No, powiem ci szczerze, jak słuchałem tego, ja mówię, wow, normalnie miałem dreszczyk emocji i powiedz mi, która wersja, ta oryginalna na Eurowizję, czy ta gospelowa z chórem, bardziej bliżej twojego serca? Dwie są bardzo blisko mojego serca, Okej. bo dwie pokazują te historie z trochę innej strony. Wiadomo, wersja gospelowa z samego faktu, że tak bardzo słychać chór gospel, będzie mi trochę bliższa przez to, że kocham gospel, ale myślę, że w tej oryginalnej wersji, gdzie właśnie wchodzi ten hip-hopowy beat i mamy pełną produkcję, to też jest coś pięknego. No, to prawda. To prawda. A powiedz mi, masz taki moment, że śpiewasz i mówisz tak, o nie, kto mi powiedział wymyślić takie mielizmy, że naprawdę czasami jest mega ciężko. Tak, mam tak. Czasami jak śpiewam Znaczy sobie na- ten riff, i sobie myślę, matko jedyna, kto na to wpadł? Co to za melodia? Potem sobie przypominam, a to ja wymyśliłam. Jezu, kocham. Ale pamiętasz w Amsterdamie, jak zaśpiewałaś riff? To wszyscy no, byli w szoku. Wszyscy byli w szoku. Tak cię Czyli- poprosiłem ciebie. Czyli mogłam udowodnić, że to ja śpiewam naprawdę. No właśnie, exactly. Kochana, jeszcze też nie mogę się dowiedzieć, ponieważ tak, wiem, że dla media powiedzmy polskich, już to mówiłeś, ale moi Ukraińcy, no tak polski, no niestety nie do końca znają, więc powiedz mi, jak było z Vivi Blogs? To spotkanie, tak jak kiedy wiesz, no najpierw zhejtowali ciebie, a potem powiedzieli, że jaka jesteś fajna, a potem jak już zrobili swój konieczny top, ostateczny, to też no. Jak to było na tym wywiadzie? Bo William bardzo ładnie udawał, no już znamy go. Ja po prostu mówiłam to, co myślę. I tyle. Ja się nie zastanawiam zbytnio nad tym, czy powiem coś poprawnego, czy nie. Ja jestem bardzo szczera. Najważniejsze, najważniejsze. Czy jest jakaś szansa, że zrobisz European Tour, ponieważ bardzo dużo osób u mnie właśnie na kanale pyta, że Alicja zrobi jakiś European Tour, że może będzie można ją zobaczyć w innych państwach niż Polska. No byłoby super. Mam nadzieję, że to by się udało. Mhm. To czekamy, czekamy. A jakiś, przecież masz zaraz album, gdzie będziemy czekać na te wszystkie piosenki. Tak, pracuję nad albumem, więc możecie się w najbliższym czasie, myślę, spodziewać kolejnych singli. No ekstra, no najważniejsze. Powiedz mi Alicja, jesteś gotowa rozerwać ten pierwszy półfinał? Czuję się gotowa. Tak, wierzymy w ciebie. Bardzo, naprawdę. Zwłaszcza tak jak mieliśmy wywiad online, kochanie też. Kto nie widział, możecie zobaczyć. Powiedziałem ci wszystko, oczywiście, to co powiedziałem, to była prawda. Ja czekam na ciebie już od 2020 roku i jestem niezmiernie szczęśliwy, że jesteś i że pokazujesz taki poziom. Naprawdę. Więc życzę ci wszystkiego najlepszego. Oczywiście, żebyś w pierwszym półfinale udowodniła, że Polska warta nie tylko top 10, a nawet więcej. No i może nawet na pierwsze miejsce. O, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, kochany. Zawsze miło się rozmawia. Ale nie mogłem przyjść po prostu z pustymi rękoma. Wait a minute. O, prezent dla mnie? A więc tak. A więc kochana, it's for you. Wiem, że nie możesz mieć kota, ale to tak... Galeria kotów, kocham to. To ja to przeczytam sobie potem. Pewnie. Ojeju, zajebiste. I tu wiesz, za dużo czytania nie ma, ale po prostu tak. Ale cudowne. Żeby było tobie... Dziękuję, kocham koty. Przynajmniej będę je miała w takiej galerii sztuki kotów. To jest Dosłownie fantastyczne. Matko, kocham to. A więc tak, to No. takie małe arcydzieło, powiedzmy, ode mnie. Chcę, żebyś otworzyła teraz, ponieważ tam jest taka wróżba dla Alicji Szymplińskiej na pierwszy Okej. półfinał. Najpierw musisz tak tutaj jakby otworzyć, to jest Dobra. zapinka. Dobrze. I zobaczymy, co czeka tam na Alicję. Oj Boże, co my tu mamy?
A pomożesz mi to pewnie, otworzyć? pewnie. Dzięki. Bo ja przez paznokcie może trochę mi jest ciężko. La 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 la. Tu, 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 tu. Muzyka z windy. Tu, 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 tu. Dobra. O, słodyczki. Tak. I szukaj papierek. Dziękuję za słodycze. Taka special jakby from Ukraine. Okej, dobrze. Tak. O, tutaj to jest. A ja mam to przeczytać na głos? Tak. Okej. Ale prezent dałem, nie? To jest zaklejone. Tam musisz taśmę po prostu odkleić. Widzisz? Ja tego też nie zrobię przez Dawaj, paznokcie. kochana, Dobra, pomogę ci, dzisiaj ci dziękuję. pomogę. Dziękuję bardzo. Ja sobie zrobię test. A co to za słodyczki? To są słodyczka z Ukrainy. A które są najlepsze? No wszystkie tak naprawdę. Wszystkie? Ja wybieram tylko najlepsze. To będę robiła bardzo. wielki taste test zaraz. Proszę cię bardzo. Okej, dziękuję. Więc No dobrze, sprawdźmy to. co czeka na Alicję? Mam nadzieję, że kot na scenie. Kota już sobie dostałeś. Twoje... Opa. W półfinale twoje praise zabrzmi... Kurczaki. W półfinale twoje praise zabrzmi tak, jakby ktoś naprawdę czegoś bardzo potrzebował i Europa dla świętego spokoju postanowi to spełnić. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za tę wróżbę. A, żeby nie było, ja też mam dla ciebie prezent. O proszę, o proszę. Wow, wymiana prezencikami. Ja oczywiście nie umiem śpiewać. Nie umiem śpiewać, ale coś pray. O, wow. A wiesz, że tutaj są moje perfumy Prey w środku? Naprawdę? Tak, które zrobiłam na podstawie piosenki. Możesz sumie je otworzyć. Marysia w sumie mówiła. Tak, są Perfumes. Perfumes. To jest No, tak? możesz powąchać i one są inspirowane właśnie zapachami. Jest tam kadzidło z kościoła. Są Teraz takie no, różne nuty, które Teraz mi się... ja mam problem z otworzeniem. Otworzyć ci? Team, to jest praca zespołowa. Proszę. Dziękuję bardzo. Możesz teraz powąchać. Oficjalna recenzja. Czekajcie, kochani, czekajcie. Psiknij. One są takie dość ciężkie. Dość ciężkie. Ej, fajne. Ciekawe, Podoba mi prawda? się. Są różne. Ekstra. Ja czuję, wiesz co? Przypomina mi taki, może, no, chciałem powiedzieć stary, ale to nie stary. Kurde, no ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, Bo są tam opisać. takie drewniane Ale nuty. ekstra. Bardzo mi się podoba, będę używać. Cieszę się. I ty masz naklejki, Prey, różne rzeczy sobie podobają. Ekstra, tak, pewnie. Dziękuję ci bardzo, Alicja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak zwykle to była przyjemność, kochany. Jak A ja zwykle się biorę. jesteś przepiękna. Dziękuję, ja się biorę za jedzenie. Ja się biorę za jedzenie. Tak, skończyliśmy Tak. właśnie. Dobra.